Dzień dobry. Dzisiaj naszym głównym tematem będzie mycie pędzli, dbanie o swoje narzędzia pracy. Ponieważ będziemy ich używali bardzo intensywnie w kolejnych filmach, to może zacznijmy od tego, jak powinno wyglądać dbanie o narzędzia pracy. Ja tutaj mam pędzle, które nie do końca były właściwie myte, nie do końca o nie właściwie w naszej szkole dbaliśmy. I tak wyglądają pędzle, które po jakimś czasie tracą zarówno swój kształt, jak i swoją miękkość. Chodzi nam o to, żeby nasze pędzle jak najdłużej wyglądały w ten sposób. Jakie są zasady główne? Przede wszystkim, tak jak tu widzicie, pędzle stawiamy zawsze włosiem do góry. Oczywiście możemy postawić w każdym naczyniu. To może być słoik, to może być jakikolwiek butelka. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli pędzle odpoczywają po pracy, to są postawione w ten sposób. Tu mamy takie, powiedzmy, bardziej specjalistyczne narzędzie, które ma tutaj rowki i dziurki, dlatego żeby ściekająca woda nie brudziła nam blatu. No i one są dosyć stabilnie tutaj uformowane. No, oczywiście nie jest to konieczne. Mamy również takie bardziej profesjonalne, skonstruowane narzędzie do pędzli, w których to pędzle po tym, jak je wypłuczemy tutaj na takiej siateczce, zostawiamy do następnego użycia w ten sposób, tak że nie dotykają włosiem do żadnego podłoża i dzięki temu zachowują swój kształt. Moi drodzy, co jakby zaraz po malowaniu musimy wykonać? Musimy pędzel dokładnie umyć. Oczywiście robimy to pod kranem. Tutaj przy moim biurku nie mamy kranu i wody, ale mogę Wam pokazać, jaka jest główna zasada. Jeżeli to są farby wodne lub olejne, na środek dłoni bierzemy odrobinę mydła, płynu do mycia naczyń i nasz pędzelek myjemy w ten sposób. Chodzi o to, żeby w pewnym momencie już na naszej dłoni nie było widać ani jednego śladu po farbie. Przede wszystkim dlatego, że my musimy umyć pędzelek bardzo głęboko. Tutaj w tych fragmentach, a tutaj farba bardzo lubi zostawać i w tym momencie pędzelek się robi coraz grubszy i bardzo twardy, no i będzie nam przeszkadzał w naszej pracy wkrótce, jeżeli nie będzie robił tego, co my chcemy, tylko będzie robił to, na co go w tym momencie stać. Jeżeli mamy takie pędzelki zwykłe, to w zasadzie to wystarczy. Ale z całą pewnością od czasu do czasu kupimy taki pędzel, który będzie nieco bardziej wymagający, no bo będzie nam służył do precyzyjniejszej pracy lub pokusimy się o to, żeby nam po prostu pomagał jeszcze bardziej. Jeżeli to są pędzle, które są z włosia wilka, wiewiórki, no i po prostu chcielibyśmy zachować też przez cały czas taki kształt pędzla, żeby taką później mógł nam piękną linię zrobić na kartce, to możemy robić to w ten sposób, że jeżeli weźmiemy nasz pędzelek po umyciu, oczyścimy go z wody, nadając mu kształt stosowny, weźmiemy odrobinę papieru toaletowego, który też zwilżymy wodą, i ten papier toaletowy nakręcimy na nasz pędzel, formując z niego taką jakby skówkę. O. I w takiej oto formie zostawimy do wyschnięcia ten pędzel lub do kolejnego użycia. To nasz pędzel wróci do takiego kształtu. Polecam Wam takie dbanie o swoje pędzle
ponieważ ułatwia to niezwykle pracę i osiąganie takich efektów, jakiego byśmy sobie życzyli, a nie takich efektów, jakie nam po prostu wychodzą. Zapraszam Was na kolejne spotkanie ze mną. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia i jednocześnie mam nadzieję, że udacie się do swojego biurka i popracujecie nad swoimi pędzlami. Dziękuję.